Jakby była przezwyciężającą liczbę 666. Orygenes i Augustyn mówią, że liczba 6 w Biblii ma wyjątkowe znaczenie. W Apokalipsie znajduje się tajemnicza informacja o liczbie człowieka 666. Przez wieki zastanawiano się, kim on jest i co naprawdę oznacza ta liczba. A jeśli w ikonie jasnogórskiej ukryto odpowiedź na tę tajemnicę? Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Niedzielna Ewangelia przypomina Kanę Galilejską. Jest to taka Ewangelia bardzo jasnogórska. Ale wiecie, dzisiaj wieczorem nie chciałbym wchodzić w tą Ewangelię, w te wszystkie prawdy, sekrety, tajemnice tego tekstu, które zwykle eksploatowałem w różnych okazjach, ale by zatrzymać się przed tym wydarzeniem, albo może przed murami tego wydarzenia. Otóż w starożytnym Bliskim Wschodzie uczty, a szczególnie weselne uczty, odbywały się pod gołym niebem. W ogrodzie. W ogrodach, w których rosły drzewa, krzewy, kwiaty. Ogród był jedną z najwspanialszych rozkoszy starożytnego wschodu. Starannie ogrodzony, kwitnący, owiany upajającymi zapachami henny, nardu, szafranu, mirry, drzew balsamicznych, cynamonu, wonnych trzcin, gdzieś z umieszczoną centralnie sadzawką, z której odchodziły jakieś kanały, 4 zwykle w doskonałym ogrodzie. No i tam przy tej wodzie rosły również lotosy albo przynajmniej lilie. Do tego ogrodu prowadziła zwykle wykładana cyprysami aromatycznymi droga i była jedna brama. Taki ogród stanowił ozdobę niejednego pałacu królewskiego na Bliskim Wschodzie. Albo w skromniejszym wymiarze zwykłego domostwa z prowincji, na przykład w Kanie Galilejskiej. Ale musiał być ogród. Zresztą słowo hebrajskie oznaczające park, taki ogród ozdobny, brzmi pardes. I zostało przetłumaczone na język łaciński jako paradisus, czyli raj. Więc każdy na Bliskim Wschodzie miał taki maleńki swój raj w postaci ogrodu. Przypomnijcie sobie, Biblia zaczyna się również od takiego ogrodu, takiego parku Bożego, od Edenu. Właściwie od ogrodu, który był na wschód Edenu. Ogród Boży. Spróbujmy sobie wyobrazić taki niewielki ogród w Kanie Galilejskiej i tego radosnego starostę, ów architryklinos, czyli ten, który włada nad 3 najważniejszymi miejscami w czasie wesela, który skosztował wina i mówi, że każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze, a ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Wewnątrz ogrodu zapewne padły te słowa. Wśród tych upajających zapachów. Wino, które pochwalił ów starosta, było dobre. Ale zauważmy,
przez 3 dni starosta nie pochwalił wina, chociaż też było dobre, które już się skończyło, tylko pochwalił to cudowne wino. Czyż nie było ono jednak mimo wszystko najlepsze? Wszystkie drogi chrześcijaństwa są dobre, ale jest i cudownie lepsza droga. U proroka Jeremiasza w 6 rozdziale czytamy takie słowa. To mówi Adonai. Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza. Idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Co jest ową cudowną, lepszą ścieżką naszej wiary? Albo może tak, kto jest cudowną ścieżką do Chrystusa, który mówi o sobie samym, ja jestem bramą być może do raju, na pewno. I pośród wielu typów ikon, jakie istnieją w obrębie naszego wyznania, istnieje również ten typ ikony, który nazywamy chodegetrią. W języku greckim chodos to jest droga. A spośród wielu chodegetrii najbliższa jest nam jasnogórska. Matka, przedstawiona na tym obrazie, jest odziana w maforion, jest to rodzaj długiego szalu od stóp do głów, jaki używano na wschodzie starożytnym. Ten maforion Matki Bożej był przechowywany przez dłuższy czas w Konstantynopolu jako wyjątkowa relikwia w kościele Blachernai. Później gdzieś zginął w zawieruchach wojennych. I na tym maforion, na tym szalu, płaszczu, jaki Maryja na ikonie jasnogórskiej ma na sobie, jest umieszczona gwiazda na jej czole. Jest to symbol niepokalanego poczęcia. Zwykle w chodegetriach umieszczano aż 3 gwiazdy, które miały przypominać prawdę teologiczną o tym, że Miriam była dziewicą przed poczęciem, w czasie narodzenia dziecka i po urodzeniu Jezusa. Ale ta gwiazda właśnie na obrazie jasnogórskim to jest nic innego, tylko jej czystość, jej dziewiczość. I zasiada na ikonie jasnogórskiej tak majestatycznie, wskazując swoją ręką drogę, albo będąc może nawet drogą dla bramy Chrystusa, prawą ręką. Lewą podtrzymuje swojego syna, który w lewej dłoni trzyma Biblię, no w końcu jest tym, o którym mówimy Logos, a drugą Jezus w charakterystyczny sposób błogosławi 2 palcami. I znowu tutaj trzeba zauważyć, że 2 palce nie są przypadkowe. One wskazują na 2 natury Chrystusa. No to, że jest Bogiem i człowiekiem. Ale ten jego gest błogosławiący jest taki niejednoznaczny, tak jakby jednocześnie błogosławił i wskazywał na swoją matkę. Choć nie sposób nie odczytać tego gestu również jako właśnie wskazującego na Miriam. Droga do drogi. Miriam do Jezusa. Zawsze mnie to bardzo intrygowało, wpatrując się w ikonę, w chodegetrię jasnogórską, że Miriam na ikonie jest odziana w maforion nie tylko z wyszytą gwiazdą, z wyszytymi liliami. Wiecie, lilia w języku hebrajskim, szoszana, odnosi się do słowa szosz, to znaczy 6, bo lilia ma 6 listków. 6 płatków. Ale co z tego? Otóż na maforion Miriam w ikonie jasnogórskiej jest 66 lilii. Po 6 płatków. Jakby była przezwyciężającą liczbę 666. Orygenes i Augustyn mówią, że liczba 6 w Biblii ma wyjątkowe znaczenie. Interpretowali ją jako liczbę człowieka stworzonego właśnie 6 dnia. W Pieśni nad Pieśniami w 2 rozdziale, w 2 wierszu jest taki tajemniczy tekst odnoszący się do oblubienicy, a więc i do Kościoła, i do Miriam, i do każdej duszy. Jest tam takie sformułowanie. Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka moja pośród dziewcząt. Jak lilia pośród cierni. O kim tu mowa? Patrząc na maforion z liliami w ikonie jasnogórskiej, zdaje mi się, że zaczynam rozumieć te słowa. Bo ten maforion z liliami wskazuje na wyjątkowość jej człowieczeństwa. Owa liczba 6. Wolnego od cierni. Czyli
nawet choćby wolnego od jednego cierni. Zobaczcie, same lilie są na jej mafarion. Jest więc niepokalana. Ale odzienie to nadaje też, albo wskazuje na wyjątkową tajemnicę. Powiem więcej. Maria jest odziana w liliowy ogród. Lilie mają bardzo intensywny zapach, woń, aromat. Matka Jezusa jest więc ogrodem, tak chciał chyba powiedzieć to autor malujący ten obraz, dobrze obeznany z Biblią i z teologią. Tak jakby chciał powiedzieć, że ona jest ogrodem, liliowym ogrodem, przeczystym ogrodem zamkniętym dla grzechu i zapieczętowanym jako wyłączna własność Boga. Stąd, wpatrując się w Chodegetrię Jasnogórską, przypominają się i tłumaczą zapewne również słowa z Pieśni nad Pieśniami z 4 rozdziału. Posłuchajcie, ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, i zapieczętowanym, z owocem wybornym. Któż ten owoc jest? No Jezus, błogosławiony owoc jej łona. Kwiatem henny i nardu, szafran i wonna trzcina, cynamon i wszelkie drzewa żywiczne i aloes są w Tobie. Dzisiaj, patrząc na tą ikonę jasnogórską, pomyślmy o tym. Spróbujmy odczytać to, co naprawdę chciał ten autor, malujący tą ikonę, ukryć, żebyśmy banalnie i powierzchownie nie patrzyli na ten obraz, bo on jest Ewangelią namalowaną, jest obrazem słowa, jest słowem zobrazowanym. Nie sposób nie dostrzec tej aluzji, patrząc na ikonę jasnogórską. Ogród zamknięty, nasycony tymi aromatycznymi woniami. I patrząc na Miriam i na jej maforion, znowu rozumiemy słowa z Pieśni nad Pieśniami, też z 4 rozdziału. Posłuchajcie, powstań wietrze północny, nadleć wietrze z południa, wiej przez ogród mój, przez ogród, czyli przez kogo? Już teraz możemy wiedzieć przez kogo. Niech popłyną jego wonności, niech wejdzie miły mój, czyli Bóg. Ale skoro Bóg, skoro Syn Boży, to i każdy syn w Bogu. Do swego ogrodu i spożywa jej najlepsze owoce w ogrodzie Maryi, najlepsze owoce w niej samej. Na pewno Chrystus, ale też wszelkie łaski, wszelkie dary Ducha Świętego. Więc dzisiaj wieczorem, wpatrując się w tą ikonę jasnogórską, spróbujmy odczuć ten zapach zachęcający, woń zachęcającą do ukrycia się w jej szalu, płaszczu, w owym maforian, pośród tych lilii. Każdy może ukryć się w jej maforion, w jej ogrodzie, jak w raju się ukryć i spożywać najlepszy owoc Chrystusa. Każdy jej jest miły. Kto w ogrodzie jej miłości szuka Jezusa i każdy jest Jemu, Chrystusowi, najmilszy, kto przyjmuje Jego samego, owoc Jego łaski, w cieniu tego maforion, z ręki nowej Ewy, czyli Miriam. Malarz malujący tą ikonę naprawdę głęboko przemyślał każdy szczegół, dlatego ten obraz jest taki trochę nienaturalny. Trochę inny jest. Tak się człowieka nie maluje. Jest taki hieratyczny, taki jakiś... Czujemy, patrząc na Chodegetrię Jasnogórską, że coś jest nie tak, że ma w sobie jakąś tajemnicę. I wiecie, jemu chodziło o to, żeby patrzący na Chodegetrię Jasnogórską, nawet podprogowo, podświadomie, widział coś więcej niż widzi. Żeby nasycił się tym aromatem świętości o wiele więcej niż potrafi zrozumieć. Popatrzcie, jak Ewa była osobą, którą najlepiej wykorzystał szatan, by uwieść Adama. Tak Miriam jest osobą, przez którą Bóg najlepiej nas, w cudzysłowie, uwodzi ku Chrystusowi i Jego łasce. Najlepsza droga. Nikt, żaden z aniołów nie poznał tajemnicy Syna Bożego tak głęboko, jak Jego matka. Matka poznaje dziecko najpierw sama w sobie, w swym łonie. Zanim ono się urodzi, ona już go zna. Zanim ono się pozna, ona już go zna. To sprawiło, że przez całe życie już
przez całe życie Miriam, ona znała go jak nikt inny. Widać to dzisiaj w Kanie Galilejskiej. Ostatecznie nawet nie dopowiadają sobie, o co chodzi. Wydaje się, że nawet odmawia jej, a ona widzi, że on się zgadza. I mówi, zróbcie wszystko, co on wam powie. Skąd takie doskonałe porozumienie między matką i synem? Skąd taka świetna komunikacja? No z tej najlepszej bliskości, największej bliskości między nią a nim. Czuje go, rozumie go, domyśla się, co on myśli, przewiduje, co on uczyni, przenika jak nikt inny, ona i on. Żadna stworzona istota na tym świecie nie zna go tak bardzo jak Miriam. I żadna istota stworzona nie przybliża go tak człowiekowi jak ona. On jest nie tylko jej najbliższy, ale dzięki niej również nam. Ukryła go w swoim łonie, jak owoc ukryty był w ogrodzie. I to chciał zawrzeć autor tej ikony. Jest zupełnie przeniknięta aromatem boskości, wonią jego poznania. Wiecie, niektórzy święci, którzy zupełnie jej się oddali, wybierali przedziwnych cech. Mam na myśli osmogenezę. To znaczy ich ciało albo ich przedmioty, które używali, wydawały charakterystyczną woń do, powiedzmy, woń raju, woń ogrodu. Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, w 2 rozdziale takie słowa. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać i roznosić woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa. Zapach, aromat. Ojciec Pio, wiem, o ile dobrze przypominam sobie również święta Teresa z Avila, kilku jeszcze innych świętych, którzy mieli wyjątkową relację do Miriam. Oni wydawali ze swojego ciała, ze swojego wnętrza wyjątkowy aromat, osmogeneza. Zjawisko, które jest odczuwalne fizycznie. Sam byłem świadkiem takiego przeżycia. Sam go doświadczyłem. Coś upajającego. Prawie przez 3 godziny byłem w euforii, kiedy odczułem ten zapach. Jeszcze raz, na koniec, spróbujmy sobie przypomnieć ten maforion Maryi. Jeszcze raz spójrzmy na niego w wyobraźni, bo akurat dzisiaj nie mamy takiej okazji, żeby wprost, bezpośrednio na niego spojrzeć. Ten maforion pełen lilii, odziana w rajski ogród, pomyślmy. W rajski ogród liliowy wskazuje Chrystusa, który jest jej, jak powiedziałem, najbliższy, a skoro najbliższy, to każdy dzięki niej ma szansę stworzyć najbliższą, najlepszą relację z Jezusem. To dzięki niej najbliższy staje się Jezus mnie i Tobie, ale On również wskazuje ją jako osobę, która jedynie w tak intymną z Nim relację potrafi wprowadzić. Ona jest rajem. On jest owocem. Ona jest szatą najlepszą, którą On nam daje, chcąc pozbawić nas zawstydzającej, hańbiącej grzeszności. Czy pamiętamy te słowa? Czy wiemy, skąd one są? Te, które za chwilę przeczytam. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję, ucałował go, a syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, lecz ojciec, jakby przerywając, powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Myślę, że mogło być na tej szacie syna marnotrawnego 66 lilii, po 6 płatków. Myślę, że ową szatą mogła być też ona. Myślę, że dzisiaj dla każdego z nas jej płaszcz jest otwarty jak namiot, w którym możemy się schronić. Amen.